Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Wróćmy na chwilę do sprawy, którą poznaliśmy już jakiś czas temu. Nagranie, które wtedy widzieliśmy, autorka stworzyła dla swojej mamy po przeprowadzce do nowego mieszkania, by pokazać jej, że wszystko jest ok. Udało się wtedy zarejestrować dziwne dźwięki, a przy okazji jeszcze innego nagrania spadające ze ścian przedmioty. Dziwnym dźwiękom od czasu do czasu towarzyszyły również chwilowe awarie świateł. Z czasem jednak sytuacja stała się znacznie dziwniejsza, a na tajemniczym profilu znalazły się naprawdę niepokojące nagrania. Mom, the power went out. I don't want to freak you out anymore. I think it's back. Wait. There's someone on the back porch. Do niewyjaśnionych odgłosów w domu i gasnących świateł dołącza tajemnicza postać, której oczy zdają się świecić w ciemności. Początkowo stoi bez ruchu przed domem i obserwuje dziewczynę z zewnątrz, jednak niedługo później zaczyna walić w okna, jakby celowo chciał przestraszyć kobietę. Jednak to dopiero kolejne pojawiające się na profilu nagranie sprawiło, że zaniepokojeni ludzie zaczęli snuć przeróżne teorie. Kimkolwiek lub czymkolwiek była postać obserwująca z zewnątrz, wdarła się do domu autorki i tajemnicze nagranie nagle się urywa. Być może nie było to wcale nic paranormalnego, a człowiek, który nie miał dobrych zamiarów i chciał ją przestraszyć lub nawet skrzywdzić. Niestety nie wiemy, co stało się później. Od dokładnie tamtego momentu jakakolwiek internetowa aktywność uśmiechniętej młodej dziewczyny całkowicie ustała. W ostatnim czasie sporo nagrań, które udaje mi się upolować, dotyczy wydarzeń podczas biwaków. Sam las nocą wydaje się dość niebezpiecznym miejscem, a na pewno otaczający go mrok i odgłosy, do których na co dzień nie przywykliśmy, potęgują nasze zmysły i mogą już wystarczająco zaniepokoić. I czasami to, co słyszymy lub widzimy, może naprawdę zmrozić krew w żyłach. Mężczyzna o imieniu Kayden podzielił się swoim doświadczeniem podczas noclegu w lesie ze znajomymi. Mężczyźni spędzali czas w obozie, gdy coś przykuło ich uwagę i chwyciwszy za telefon, zaczęli wszystko nagrywać. That was a fucking child screaming. Joe, listen. Or like a fucking woman or something. That was a female fucking screaming. Phil? I don't know what to tell you, but... Please. Oh, fuck. No. It's not a fucking closer, man. Oh my god, Phil, it sounds like somebody's being fucking raped. Dude, you need to fucking help that fucking person, man. It's probably fucking idiot. Phil, that sounds like fucking like some scary movie shit. Fucking middle of Dude, I nowhere. had the biggest fucking revolver ever, dude. I'd fucking do it. Do it first. That's probably... Dude, we're in the fucking middle of nowhere. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. Wait, what the fuck is One right that? there on the ground. What the fuck is that? It's on the ground. What the fuck is that? The fuck is what? That right there. What the fuck is that? Dude, that's not normal. No. Please tell me you guys are fucking with me. Oh! No! Krzyki dobiegające z ciemności sprawiają, że przyjaciele postanawiają ruszyć na poszukiwanie ich źródła. Po zaledwie kilku krokach, tuż obok swojego obozu, znajdują powieszoną na drzewie podejrzaną lalkę. Wtedy też głośny krzyk rozlega się tuż obok nich i ostatecznie uciekają. Na nagraniu nie widzimy jednak źródła tych dźwięków. Czego więc tej nocy doświadczyli?
Czy byli świadkami czyjejś krzywdy? A może znaleźli się na terenach łowieckich jakiejś kryptydy? A może te przerażające odgłosy to tylko odgłosy zwykłego zwierzęcia? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Oh, no, 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 no! Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Czy mieliście kiedyś sytuację, która gdyby nie została nagrana, nigdy by Wam w nią nie uwierzył? Właśnie coś takiego przytrafiło się pewnemu ochroniarzowi. Podczas nocnej zmiany pracująca z nim kobieta zauważyła na obrazie z kamery, że jej kolega dziwnie się zachowuje. Chwyciła więc za telefon i zaczęła nagrywać ekran komputera, jednocześnie kontaktując się z mężczyzną przez radio. Who is he talking to? Dispatch to 329. 329, go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to an elderly lady. I saw her walking by the door and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Mężczyzna na swojej drodze spotkał kobietę o imieniu Abigail. Problem w tym, że pani Abigail, o ile faktycznie mieszkała w tym budynku, to od 2 lat nie żyje. I skoro tak, to z czym miał do czynienia tamtej nocy ochroniarz? Nie wygląda na to, że udawał, wręcz przeciwnie, zachowywał się całkowicie normalnie. Jak dobrze wiemy, zwierzęta są wyczulone na wszelkiego rodzaju zjawiska. Często widzą i czują więcej niż my, jednocześnie zachowując się w sposób, który niejednemu potrafi dostarczyć dreszczy. Właśnie coś takiego przytrafiło się autorowi kolejnego nagrania. Brandon prowadzi rozrywkowy kanał na YouTube. Udostępnia na nim vlogi, reakcje i różnego rodzaju wyzwania. Jednak jeden z wrzuconych filmów różni się wyraźnie od pozostałych. Booker, we gotta leave. It's like he saw something and then the thing disappeared. Booker, come on, let's go. Sytuacja miała miejsce w nocy. Co ciekawe, Brandon utrzymuje, że w jego domu odkąd pamięta działy się ciężkie do wytłumaczenia rzeczy, jednak nigdy nie przywiązywał do nich zbyt dużej uwagi, a raczej nie próbował nawet tego w żaden sposób wyjaśnić. To jednak dopiero reakcje jego psa utwierdziły go w przekonaniu, że w jego domu znajduje się coś, czego wcale nie powinno tam być. Look, he keeps going back there. I'm telling you guys, I have the worst vibes. Like, all the hair in my body is just standing up. I'm trying to get out of here, but Booker is not leaving. Like, I'm trying to call Booker and he usually listens to me and he won't listen right now. I don't know, it's so weird. Booker, come here. See, he doesn't even look at me. Usually when I call his name, it's like this. He comes right away. Booker. But I swear to you guys, it feels like I'm not the only one in this house. And I'm not talking about me and Booker. Like, my whole, my head feels weird. My body feels weird. I'm sweating. All the hairs on my neck are standing up. Booker, stop that. It literally looks like someone is telling him what to do. Like, someone's telling him, go back, sit. Like, it's crazy. It's crazy right now. Booker, we gotta leave. No,
come here. We gotta leave. Booker. Yo, he's like, look, he's like flexing his body like there's someone there. Like he's about to attack. Booker, no, let's go. And of course, it's my mom's room. Of course. Booker, no, come here. It's like he saw something and then the thing disappeared. That's why he's going crazy. Booker, come on, let's go. Yo, Booker. There's no... I know you guys just heard that. Booker, we are leaving right now. Come. What? Booker, come here! Yo, what the... Gdy nasze zwierzę zachowuje się w tak bardzo podejrzany sposób, nigdy nie powinniśmy tego bagatelizować. Szczególnie, że w tym akurat przypadku nie była to wcale jednorazowa sytuacja, a dziwne zachowanie psa miało miejsce wiele razy, a do tego w różnych częściach domu. Do tej pory była to najdziwniejsza sytuacja, jakiej był świadkiem Brandon. Ale kto wie, być może tak jak w przypadku innych nawiedzeń, cokolwiek to jest, z czasem stanie się jeszcze silniejsze i jeszcze bardziej zuchwałe. A póki co, pozostaje nam cierpliwie czekać. Sydney jest matką 2 dzieci i prowadzi typowe konto w mediach społecznościowych, w których dzieli się swoim codziennym życiem. Pewnego wieczoru pod nieobecność rodziców dziećmi zajmowała się Audrey, czyli jej siostra. Dziewczyna wcześniej bardzo często przebywała w domu Sydney i do tej pory nigdy nie zauważyła, żeby w budynku miały miejsce jakieś dziwne sytuacje. To jest aż do jednego pamiętnego dnia. SpongeBob night. SpongeBob off. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Podczas nagrywania chłopca dla jego rodziców, bojane krzesło stojące obok zaczyna się samo z siebie poruszać. I nie ma co się dziwić, że zaskoczona dziewczyna kompletnie nie wiedziała, co ma robić. Szczególnie, że według niektórych wierzeń pusty bojany fotel jest wręcz zaproszeniem dla tajemniczych bytów. To jednak nie była wcale jedyna dziwna sytuacja, której doświadczyła opiekunka. Okay, hi everybody. I'm Audrey. I'm the babysitter who was in the first video that you saw about with the rocking chair. And I am so scared right now because we're going to show you a video of what happened this evening. I was babysitting again, just me and Liam and Braylon. Liam and I are just sitting on the couch watching a video. Braylon's on our phone. And then some crazy stuff starts happening. I'm just going to say the video is untouched, unedited. There's nothing going on. There's some weird noises. You're going to see that we didn't react to it. We didn't hear it. I don't know what's going on. I don't know why it's happening it's just me babysitting, but something weird is happening. But I'm going to let you see the video. You can think what you want about it. But yeah. So Kiedy już otrząsnęli się z szoku po pierwszych wydarzeniach, cała trójka odpoczywała w salonie, przeglądając telefony. To właśnie wtedy z pierwszego piętra, na którym nikogo nie było, zaczęły spadać przeróżne przedmioty. I to już było naprawdę dziwne. Jednak to dopiero to, co uchwyciła kamera znajdująca się w kuchni w samym środku nocy, pokazuje, że sytuacja była naprawdę poważna. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że jeśli wierzyć słowom autorki, to w ich domu nigdy wcześniej nic takiego nie miało miejsca.
A żeby było jeszcze ciekawiej, to czego doświadczyli domownicy tego jednego pamiętnego wieczoru, nigdy więcej się nie powtórzyło. A cokolwiek to było, zniknęło w taki sam zagadkowy sposób, jak się pojawiło, a tajemnica niepokojących aktywności pozostaje nierozwiązana aż do dziś. A teraz jeszcze jedno krótkie nagranie w formie bonusu. Jest to jedno z tych nagrań, o których niestety nie mogłem znaleźć żadnych informacji, nie znamy jego autora ani miejsca wykonania. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little fucking knife container thing. No. Nie jestem specjalistą, ale jeśli coś niewidzialnego nagle zaczyna rzucać w naszym domu nożami, to chyba najlepiej jak najszybciej się wyprowadzić. No, chyba że ktoś naprawdę lubi takiego typu atrakcje. I oczywiście traktujcie to nagranie jako taką bonusową ciekawostkę, bo ostatecznie nie mamy na jego temat żadnych szczegółów. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym odnalazłem tajne wejście do Atlantydy i zdobyłem erotyczne zabawki starożytnej cywilizacji. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.